Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Jestem olbrzymim fanem tak zwanego stress testingu, czyli metody, strategii, która jest powszechnie używana praktycznie w dowolnej dziedzinie, między innymi oczywiście informatyce, w inżynierii. Jest to metoda testu, czy podejście testowania tego, jak dany system będzie sobie radzić w warunkach tak zwanego skrajnego obciążenia. Czyli jeśli mamy most, na przykład będziemy znacząco zwiększać nacisk na ten most. Jeśli mamy różnego rodzaju układy elektroniczne, możemy zwiększyć temperaturę, żeby zobaczyć, jak w tych skrajnych temperaturach sobie poradzi. I uważam, że w tym jest olbrzymia wartość, ponieważ dopiero wtedy rzeczywiście będziemy w stanie zobaczyć, jak dany system będzie w stanie funkcjonować. Jeśli spojrzymy na to, czym jest stress testing w warunkach zdrowia, to jest to na przykład poszczenie, tak? Jak dany system będzie sobie radzić, na przykład jeśli nie będziemy jeść. Coś, o czym oczywiście mówiłem wielokrotnie w moich filmikach, między innymi w ostatnim. Ale również uważam, że stress testing może polegać na tym, aby obciążać ciało potencjalnie daną grupą pokarmów albo jednym pokarmem, który uważa się, że ma takie, a nie inne działanie. Carnivore jest oczywiście świetnym przykładem. Mogliśmy się naczytać przez lata czy dekady tak naprawdę, jakie to czerwone mięso jest B. I nagle się okazuje, że ludzie na carnivorze jakimś cudem po prostu zrzucają balast różnego rodzaju schorzeń. W tym odcinku chciałem się skupić na stress testingu ciała, jeśli chodzi o jedzenie wielu jajek codziennie. Wydaje mi się, że na obecną chwilę już chyba każdy gdzieś tam przynajmniej słyszał o jakimś eksperymencie, który na przykład jakiś youtuber przeprowadził, czy ktoś na przykład na swojej stronie, gdzie jadł na przykład 10, 15, 20 jajek dziennie, czy czasami nawet ponad 30 jajek dziennie, aby pokazać, jak ta konsumpcja jajek, jaki będzie miał wpływ na jego zdrowie. I oczywiście jestem wielkim fanem, olbrzymim wręcz fanem również takich eksperymentów personalnych, ponieważ one są tak naprawdę najważniejsze dla nas, tak? To będzie nam mówić, jak coś będzie działać na nas i to jest najważniejsza informacja tak naprawdę, jaką potrzebujemy, jeśli chodzi o zdrowie. Oczywiście to są dosyć nieuporządkowane często eksperymenty, które nie są w stanie dobrze zajrzeć w głąb ludzkiego ciała. I dzisiaj chciałbym skupić się właśnie na studium przypadku pewnego 88-latka, który jadł 25 jajek dziennie przez ponad 15 lat. I jest to potwierdzone różnego rodzaju obserwacjami lekarzy i tak dalej. On znajdował się, w momencie, kiedy to badanie przeprowadzano, w domu spokojnej starości, więc można było spokojnie kontrolować to, co on rzeczywiście je. No i właśnie najciekawsze, zobaczymy sobie, jak konsumpcja 25 jajek dziennie będzie między innymi wpływać na poziom cholesterolu, jak będzie wpływać na produkcję kwasów żółciowych i różnego rodzaju inne markery. Oczywiście również postępy potencjalnie miażdżycy i tym podobnych straszydeł. Zanim przejdziemy do tego, jak ta dieta oddziaływała na jego zdrowie, warto przybliżyć po prostu ogólnie jego sylwetkę również zdrowotną. Więc ten 88-latek, tak jak mówiliśmy, mieszkał w domu spokojnej starości. W momencie przeprowadzenia tego studium przypadku stwierdzono, że cierpiał dosyć głęboką samotność, czy odczuwał dosyć głęboko samotność z powodu tego, że jego żona umarła, więc miał takie epizodyczne stany depresyjne. Jego waga oscylowała między 82 a 86 kg, miał 1,87 m wzrostu, nie miał żadnej historii chorób serca, chorób nerek, nie miał żadnej historii wylewów, miał jakiś jeden epizod ucisku w klatce piersiowej parę lat przed opisem tego studium przypadku. Poza tym nie stwierdzono u niego kamieni żółciowych, nie stwierdzono również chorób dróg żółciowych. Pacjent ten nigdy nie palił, nigdy specjalnie nie pił, cierpi na dosyć lekkie zatwardzenia. Jego ojciec zmarł w wieku 40 lat, powód był nieznany, mama w wieku 76 lat, jedna siostra w wieku 82 lat, a druga w momencie przeprowadzania studium przypadku wciąż żyła w wieku 86 lat. Nie było dostępnych wartości z lipidogramu dla tych wszystkich osób. Jeśli chodzi o konsumpcję tych 25 jajek dziennie, wiadomo, że jadł w ten sposób od co najmniej 15 lat, było to potwierdzone przez jego przyjaciela oraz jego lekarza. Sami opiekunowie tego domu spokojnej starości potwierdzali, że codziennie rzeczywiście dostarczają mu 24 jajka do konsumpcji. Psycholog określił to jako zaburzenia kompulsywne, natomiast sam pacjent codziennie właśnie gotował wszystkie te jajka, obierał starannie i zapisywał, ile tych jajek je. Sam pacjent stwierdził, że ta kompulsja rujnuje jego życie, ale nie jest w stanie przestać. Na szczęście dzięki temu uzyskaliśmy naprawdę, bym powiedział, olbrzymią porcję bezcennych informacji. Zobaczmy więc, jak te 25 jajek dziennie wpłynęło na jego zdrowie. Jego poziom cholesterolu wahał się w granicy 150 do 200 mg na decylitr. To był taki mały zakres, w którym on się poruszał. No i właśnie, w ramach tej konsumpcji 25 jajek stwierdzono, że będą badać, jaki jest stopień wchłaniania jego cholesterolu, jak ten cholesterol będzie wpływać na produkcję m.in. kwasów żółciowych. I do zbadania
badania tego zaprzęgnięto metody izotopowe i do badania cholesterolu, i do badania kwasów żółciowych. Badano również, pobierano próbki krwi mniej więcej co 24 do 48 godzin przez parę dni. Również jako próbkę kontrolną zaprzęgnięto grupę 11 osób, w których było 10 kobiet, 1 mężczyzna, oni byli wszyscy w wieku od 30 do 60 lat. Wszystkie osoby były określane jako zdrowe, ale u 8 z tych osób zostały wykryte asymptomatyczne kamienie żółciowe, to znaczy nie czuli, że je mają, nie było żadnych symptomów. No i na czym polegała ta próbka kontrolna jeszcze dodatkowo? Tym wszystkim osobom podawano mniej więcej 5 jajek dziennie. Plan był, żeby podawać ich dużo więcej, natomiast osoby te nie bardzo chciały jeść po prostu taką olbrzymią ilość jajek, jak ten człowiek, jak ten 88-latek, co nie powinno dziwić, tym samym jedli 5 jajek dziennie. I oczywiście, żeby mieć porównanie, warto sobie to przekalkulować. Jedno jajko mniej więcej będzie miało, to oczywiście zawsze zależy od rodzaju kury, tego jak ona się odżywia, od wielkości jajka, bla bla bla, a średnio powiedzmy przyjmuje się, że jedno jajko będzie miało 190 do 200 mg cholesterolu. Czyli innymi słowy, przyjęto, że te 5 jajek, które oni dostawali, to był 1 gram cholesterolu. Liczba o tyle ważna, ponieważ uznaje się, że mniej więcej średnio oczywiście nasze ludzkie ciało będzie potrzebować właśnie około 1 grama cholesterolu. Jeśli nie dostarczymy go z zewnątrz, to ciało wyprodukuje je same. Jeśli będzie nadwyżka, no właśnie, zobaczymy, co się będzie działo, jak będzie nadwyżka, ponieważ oczywiście trzeba podkreślić, w przypadku tego 88-latka mieliśmy do czynienia z konsumpcją 5 gramów cholesterolu dziennie, czyli można powiedzieć średnio 5 razy więcej niż ludzkie ciało potrzebuje tego cholesterolu, aby optymalnie funkcjonować. Co zaskakujące, przynajmniej w tamtych czasach, bo to trzeba wspomnieć, że to był rok 1991, jeśli mnie pamięć nie myli, kiedy przeprowadzono to studium przypadku, był duży szok, ponieważ okazało się, że ten 88-latek, mimo jedzenia tych 25 jaj dziennie, nie ma praktycznie żadnych śladów miażdżycy. Oczywiście trzeba podkreślić prawie żadnych, ponieważ jakieś zmiany miażdżycowe są naprawdę naturalne wraz z wiekiem. Jeśli człowiek jest starszy, następuje sztywnienie, między innymi tętnic, następuje ich wapnienie, także jakieś zmiany miażdżycowe następują, natomiast nie było u niego absolutnie żadnych ostrych zmian miażdżycowych. No i jak go badano, to okazało się, że są odpowiedzialne za to 3 mechanizmy i te 3 mechanizmy warto zapamiętać, bo tak naprawdę jeśli ktoś się martwi konsumpcją większej ilości cholesterolu, one właśnie będą zachodzić. Te 3 zmiany polegały na następujących 3 rzeczach. Po pierwsze, synteza endogenna, a więc wewnętrzna, cholesterolu uległa drastycznemu zmniejszeniu, w jego przypadku praktycznie eliminacji. To znaczy ciało słusznie zauważyło, hej, dostarczamy tyle tego cholesterolu z zewnątrz, że tak naprawdę nie jest nam potrzebne więcej, nie będziemy go syntezować. Powód numer 2, absorpcja tego cholesterolu w jelitach uległa gwałtownemu zmniejszeniu. Zwyczajnie, mniej więcej jeśli chodzi o zwierzęta, na przykład wchłaniane jest 35 do 85% cholesterolu, który jest spożywany w jelitach. Jeśli chodzi o ludzi, przeciętnie wchłaniamy mniej więcej 50 do 60% cholesterolu z pokarmu, który wchłoniemy. Pi razy G możemy założyć, że wchłaniamy połowę tego cholesterolu, który znajduje się w pokarmie, który spożyliśmy. U niego wchłanianie uległo deregulacji, to znaczy zostało znowu drastycznie zmniejszone do 18%. Czyli ciało stwierdziło, ok, nie potrzebujemy tego cholesterolu, będziemy znacznie mniej go wchłaniać. Spadek jeszcze raz z 50 do 60%, jak typowo to występuje, nastąpił do 18%. Wciąż wchłaniał dużo więcej tego cholesterolu, mniej więcej średnio o 2 razy więcej niż taki przeciętny człowiek, bo oczywiście też dostarczał go dużo. I tu wszedł trzeci mechanizm, który pozbywał się tego cholesterolu. Właśnie dlatego jeszcze raz przypominam, jego całkowity cholesterol wynosił między 150 a 200 mg na decylitr. Więc tym trzecim mechanizmem było to, że mniej więcej 2-krotnie zwiększyła się produkcja kwasów żółciowych. Duża część przynajmniej kwasów żółciowych, produkcji kwasów żółciowych będzie właśnie zależała od cholesterolu, będzie bazowała na cholesterolu. Więc podsumowując, to cała olbrzymia konsumpcja cholesterolu została rozminowana na następujące 3 sposoby. Organizm znacząco zmniejszył syntezę cholesterolu. 2. Wchłanianie cholesterolu zostało drastycznie zmniejszone. I 3. Organizm zaczął produkować dużo więcej kwasów żółciowych. Jeśli chodzi o sam cholesterol, tak mówiliśmy, to wchłanianie się drastycznie zmniejszyło i właśnie ponad 80% tego cholesterolu, który on spożywał, nic z nim ciało nie robiło, po prostu było z miejsca wydalane. Wracając do tych kwasów żółciowych. Sprawa z kwasami żółciowymi była o tyle fascynująca, ponieważ mniej więcej 70% całego mechanizmu wydalania cholesterolu, który nie jest zbędny, właśnie będzie polegało na tym, że jest on konwertowany w kwasy żółciowe. I u tego mężczyzny
stopień konwersji właśnie tych kwasów żółciowych był, jak naukowcy, przynajmniej ci, którzy przeprowadzali to badanie, zauważyli, ten stopień konwersji cholesterolu w kwasy żółciowe był większy niż u 200 ponad pacjentów, z którymi oni mieli do czynienia w ciągu ostatnich 13 lat. Czyli innymi słowy, właśnie to był ten mocny mechanizm kompensacji. Zauważono bardzo mocne wydalanie cholesterolu, dużo większą produkcję kwasów żółciowych, mimo że nie mogli ze względu na inwazyjność mierzyć dokładnie wydalania między innymi tych kwasów żółciowych. Natomiast stwierdzono, że jest olbrzymia szansa, patrząc na to, że nie wykryto u niego, nigdy nie miał żadnych kłopotów z drogami żółciowymi, nie było kamieni żółciowych, że po prostu te kwasy żółciowe również są w znacznie większej ilości wydalane. To tyle, jeśli chodzi o taką ciekawostkę, żeby pokazać, no właśnie, jak wygląda stres testing ciała w momencie, w którym ktoś będzie jeść mnóstwo jajek dziennie. Z cholesterolem nic się specjalnie nie dzieje, bo po prostu ciało zaczyna automatycznie regulować po prostu to, co z tym cholesterolem robi. Zaczyna go mniej wchłaniać, tak, zaczyna go mniej syntezować, jeśli dostarczamy go dużo z zewnątrz. Mamy dużo większą produkcję kwasów żółciowych, co jeszcze warto zaznaczyć. Właśnie nie prowadzi do takiego super czy mocnego wysycenia po prostu tej żółci, które może prowadzić do produkcji kwasów, przepraszam, nie produkcji kwasów żółciowych, tylko do wytwarzania się kamieni żółciowych. Więc jeśli ktoś kiedykolwiek się martwił tym większym cholesterolem, chociaż wydaje mi się, że przynajmniej ten strach już trochę do lamusa odchodzi, to mam nadzieję, że ten filmik wyjaśni mniej więcej, dlaczego ciało sobie jest w stanie z tym bez problemu poradzić. Warto jeszcze nawiązać, że jest ten teraz popularny lek nowej generacji ezetimibe, który zmniejsza poziom cholesterolu przez to, że zmniejsza wchłanianie go przez regulację rąbka szczoteczkowego w jelitach. I co ciekawe, organizm robi to absolutnie naturalnie w momencie, w którym nie potrzebuje już cholesterolu. Ten mechanizm wykryto m.in. u tego pana. Stwierdzono, że nastąpiła modyfikacja aktywności tego rąbka szczoteczkowego, żeby ten mniejsza ilość cholesterolu została wychwycona. Jak zawsze dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli masz jakieś swoje uwagi, ciekawostki, różnego rodzaju obserwacje dotyczące konsumpcji większej ilości jajek, to zapraszamy jak najbardziej do dyskusji. Z moich takich uwag jeszcze dodatkowych, ciekawostką jest to, że po prostu też większa produkcja kwasów żółciowych będzie między innymi odpowiadała za zwiększone wchłanianie witamin rozpuszczanych w tłuszczach, ponieważ właśnie kwasy żółciowe w dużej mierze będą za to odpowiadać. Oraz co ciekawe, istnieje wiele badań korelacyjnych. Nie wiem, czy są jakieś badania interwencyjne na ten temat, które pokazują, że większa ilość, większe zróżnicowanie kwasów tłuszczowych bardzo mocno będzie korelować z mniejszymi czy mniejszą zachorowalnością właśnie na choroby układu sercowo-naczyniowego. Więc to jest, no właśnie, całkiem ciekawa ciekawostka. Jak zawsze polecam swoje kursy pamięciowe, Experts Incubator, językowe, czyli Vocabulary Labs oraz kurs strychologiczny o jeden włos za daleko, czyli jak powstrzymać i odwracać łysienie telogenowe. Vocabulary Labs, czyli ten kurs językowy, pokazuje, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z. To jest uniwersalny system nauki języków. Sam kurs Experts Incubator z kolei pokazuje, no tak naprawdę to, co ja robię, czyli jak zapamiętywać wiedzę, jak łączyć różnego rodzaju informacje, jak tworzyć rozumienie, jak wdrażać informacje z dowolnej dziedziny. Jeśli kogoś właśnie interesują różnego rodzaju informacje dotyczące pamięci języków obcych, po rozwinięciu opisu jest dostępny link do mojego newslettera, tam można się zapisać i wysyłam właśnie linki z artykułami dotyczącymi pamięci i języków obcych, czasami dotyczącymi również analizy badań naukowych. Badanie będzie dostępne oczywiście też w opisie. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu przypięte, żeby mnie spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. I na koniec, jeśli interesuje Cię, aby ściągnąć te wszystkie informacje, które tutaj wymieniłem w postaci gotowych fiszek, to polecam zostanie patronem kanału za 40 zł miesięcznie. Dla patronów właśnie dostępne są gotowe talie ze wszystkimi informacjami z tego filmu i ostatnich chyba 60, 70 czy 80 filmików. Można sobie naraz je ściągnąć, jeśli ktoś ma ochotę, i można je ściągnąć, przyswoić, aby wzbogacić, no właśnie, swoją wiedzę, szczególnie jeśli ktoś działa, powiedzmy, w takich branżach medycznych czy około medycznych. Dostępne jest również forum dla patronów, jeśli ktoś chce mi zadać jakieś pilne pytanie. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.